Witam Was w czwartym odcinku z serii Historia Gotów. Dzisiaj opowiem Wam o losach Ostrogotów, czyli tej części Gotów, którzy pozostali pod władzą Hunów i wyzwolili się z niej dopiero po upadku Attylii. Podbili Rzym, stworzyli potężne państwo w Italii i dopiero Bizancjum było w stanie pokonać tych germańskich najeźdźców, którzy wydawało by się na dobre usadowili się w północnych Włoszech i do dzisiaj właściwie pozostawiają tam swoje ślady. Lecz zanim Ostrogoci stali się sławni jako zdobywcy Rzymu, walczyli oni posłusznie pod chuńskimi Hanami. Z ich namaszczenia zajęli oni w początku V wieku Pannonię i jako oddani wasale brali udział w chuńskich najazdach na Imperium Rzymskie, a dokładniej mówiąc na jego pozostałości, bo nie była to już potęga z II wieku naszej ery. Kryzys III wieku odcisnął swoje piętno, armia była mocno zgermanizowana, a władza centralna słaba. I na domiar złego ataki zewnętrzne na Rzym przeplatały się z wojnami domowymi wewnątrz samego imperium. Ostrogoci nie byli jedynymi wasalami konnych terrorystów z azjatyckiego stepu. W szeregach chuńskiej armii służyli także Alanowie, Gepidowie, a być może także Słowianie. W największej bitwie V wieku, na polach katalaunijskich 451, link do mojego filmu o tej bitwie znajdziesz w opisie, gdzie Attila został wreszcie pokonany przez Rzymian, Ostrogoci umierali wiernie za niego, mimo że ich pobratyńcy, Wizygoci, wspierali wojska rzymskie. Sytuacja zmieniła się diametralnie po śmierci największego wodza Hunów, która nastąpiła niedługo po wspomnianej wielkiej bitwie. Jego syn Elak musiał stawić czoła sojuszowi dawnych chuńskich wasalów, Ostrogotów, Gepidów, Herulów, Suebów i innych. W bitwie nad rzeką Nedao w 454 roku koalicja pod wodzą Ardaryka, króla Gepidów, pokonuje Hunów i de facto kończy epokę ich terroru w Europie. Ostrogoci i inne plemiona germańskie uzyskują faktyczną niepodległość. Czasem tylko dla świętego spokoju, uznając nominalną zwierzchność Konstantynopola. 15 lat po wspólnym pokonaniu Hunów, między wolnymi teraz plemionami germańskimi dochodzi do wojny. W bitwie nad rzeką Bolia w 469 roku Ostrogoci pod wodzą Teodomira pokonują koalicję Gepidów, Sarmatów, Herulów, Suebów oraz innych Germanów, wspieranych także przez Cesarstwo Rzymskie. W 476 roku germański wódz w armii rzymskiej, Odoakar, przejmuje władzę, detronizuje ostatniego cesarza i przejmuje władzę w Italii dla siebie, kończąc tym samym istnienie zachodniego cesarstwa rzymskiego. Choć oficjalnie uznaje się on podległym cesarzowi Zenonowi z Konstantynopola, to de facto Odoakar rządzi zupełnie suwerennie. W 488 roku cesarz Zenon, zaniepokojony rosnącą potęgą Odoakara, który zajął w czasie swojego panowania także Sycylię oraz Dalmację, namawia ostrogockiego króla Teodoryka do najazdu na Italię. Ten nie potrzebuje więcej słów i ochoczo wyrusza na zachód, przekraczając w 489 roku Alpy Julijskie na terenie dzisiejszej Słowenii. Dochodzi do bitwy nad rzeką Isnozo, której Ostrogoci zwyciężają, a później znów pokonują Odoakara i jego rzymsko-germańską armię pod Weroną, aż wreszcie przystępują do oblężenia jego stolicy Rawenny. Tutaj dogadują się z generałem Odoakara, Tufą, aby ten poddał miasto i przystąpił do wojny przeciwko swojemu królowi. Ten rusza na południe walczyć niby z Odoakarem, po czym szybko znów zmienia stronę konfliktu i rusza na Ostrogotów Teodoryka wraz z potężną kontrofensywą. Źle się teraz wiedzie Ostrogotom. Tracą kolejne miasta i zostają wreszcie oblężeni w Pawii. Lecz wówczas z odsieczą przybywają im pobratymcy, Wizygoci, i wspólnymi siłami pokonują ostatecznie Odoakara w bitwie nad Adą w 490 roku. Król Italii zamyka się w Rawennie i zaczyna się długie oblężenie tego miasta. Dopiero przy pomocy biskupa dochodzi do mediacji pomiędzy stronami i w 493 roku
zawierają oni porozumienie, w myśl którego od teraz Teodoryk i Odoakar będą wspólnie rządzić Italią. Z racji zawarcia uświęconego przez Boga pokoju w Rawennie zostaje wydana uczta, by świętować koniec wojny. Podczas tej imprezy Teodoryk własnymi rękami zabija Odoakara, a jego poplecznicy dokańczają tego dzieła, zabijając jego rodzinę i popleczników. Od teraz Teodoryk, zwany przez swoich Wielkim, będzie rządził Italią aż do 526 roku. Rządy Ostrogotów w Italii nie wprowadziły rewolucji. Prawo rzymskie obowiązywało bez zmian, senat obradował tak samo jak za ostatnich cesarzy, zresztą sam Teodoryk uważał siebie za kolejnego z nich. W 504 roku wyprawił się na podbój Dalmacji i Pannonii, co ukończył rok później z dużym sukcesem. Natomiast kiedy Frankowie najechali Wizygotów w Galii, Teodoryk pomógł im odeprzeć ten najazd i nawet doprowadził do powiększenia ich posiadłości kosztem Burgundów i Franków. Teodoryk Wielki po swoich wielkich sukcesach umiera w 526 roku jako 72-letni wódz. Dokonał wielkiego dzieła. Poprowadził swój lud z Pannonii poprzez liczne zwycięstwa do korony cesarskiej dla siebie i wielkich bogactw dla swoich popleczników. Niestety nie miał szczęścia do dzieci. Jego syn, planowany na następcę tronu, umiera 3 lata wcześniej niż Teodoryk. Tak więc korona przypada wnukowi Atanalarykowi, który jako nieletni sprawuje rządy z pomocą swojej matki Amalsunty. Jest ona mądrą kobietą i prowadzi zręczną politykę, jednak wydarzenia nie układają się po jej myśli. Przede wszystkim Frankowie ponownie najeżdżają Wizygotów i zdobywają ich tereny w Galii, usuwając ich za Pireneje. Sprzymierzają się także z Turyngami i Burgundami przeciwko Ostrogotom. Amalasunta szuka wsparcia w Konstantynopolu, którym w owym czasie włada wybitny cesarz Justynian. Oddaje swoje państwo pod jego opiekę i na jakiś czas uchrania je przed katastrofą. Mimo iż taka polityka nie podoba się ostrogockiej arystokracji, która staje w opozycji do królowej. Niestety w 534 roku jej syn, wnuk Teodoryka Wielkiego, Atanalaryk, umiera, a kuzyn królowej, ostatni z rodziny Teodoryka, zostaje władcą. Już rok później Amalasunta zostaje zabita w spisku, co Justynian Wielki wykorzystuje jako idealny casus belli, by upomnieć się o swoje ziemie w Italii. Justynian właśnie zakończył podbój Afryki, pokonując tam Wandalów, więc teraz przystąpił do wypędzenia germańskiego bydła z Italii w celu odbudowy dawnego Imperium Rzymskiego, co było jego marzeniem. W latach 535-554 trwa długa i krwawa wojna pomiędzy wschodnim cesarstwem a licznymi Germanami zamieszkującymi Italię. Ostatecznie cesarstwo bizantyjskie zwycięża, lecz serce jego po 100 latach nie jest już najbogatszą krainą na świecie. Zdewastowali Italię Hunowie, Wandalowie, Ostrogoci i teraz Bizantyjczycy. Kiedy w 568 roku Longobardowie najadą tą krainę, nie będzie się ona w stanie oprzeć ich atakowi. W sumie Ostrogoci rządzili tym krajem niewiele ponad 50 lat, lecz pozostawili po sobie trwałe dziedzictwo. Głównie w Rawennie pozostało po nich wiele zabytków, które stoją tutaj po dziś dzień. Między innymi Bazylika Świętej Apolonii oraz Mauzoleum Teodoryka przetrwały 1500 lat i można je obejrzeć, odwiedzając to miasto. Czy zastanawiało Was kiedyś także, dlaczego istnieje tak duża różnica pomiędzy południowymi a północnymi Włochami? Nie tylko jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny mieszkańców tych krain, ale także o gospodarkę. Otóż głównym czynnikiem jest tutaj genetyka, bo północna część Italii ma bardzo duże ilości germańskiego DNA, od Gepidów, Gotów, Franków, Burgundów, Longobardów, podczas gdy na południu przez wiele lat dominowali Arabowie. Jednakże dla mnie w historii tej najbardziej fascynujące jest to, jaką podróż przez świat i dzieje przebył lud, który w III wieku naszej ery zamieszkiwał odległe krańce Europy, miejsca,
o których kronikarze wspominali tylko w kilku słowach, bo nie znali tych krain prawie wcale, a mianowicie zamieszkiwali oni wschodnią Lubelszczyznę. Ostrogoci, mimo porażki w walce z Hunami, potrafili zachować swoją jedność plemienną i kiedy nadarzyła się okazja, pod wodzą niezwykle zdolnego Teodoryka podbili Rzym. Ponad 100 lat po opuszczeniu swoich siedzib w dzisiejszej wschodniej Polsce zapanowali oni nad wspaniałymi miastami Italii. Mało ludów w historii świata zrobiło taką karierę na arenie dziejowej tak szybko jak Ostrogoci. Dziękuję za wysłuchanie 4. odcinka Historii Gotów. Niedługo pojawi się ostatni, 5. odcinek, w którym opowiem o losach Wizygotów we wczesnym średniowieczu właściwie, bo oni już ocierają o wczesne średniowiecze w swojej historii. Do zobaczenia, cześć!